Dzień dobry we Wrocławiu. Najpierw lot z Niacza do Saigonu. W Saigonie 10 godzin oczekiwania, dlatego zostawiłem bagaż do lotniskowej poczekalni i chodzę sobie z plecakiem w okolicy lotniska od sklepu do sklepu. Trochę klimatyzacji, trochę posiedzę na dworze, potem wrócę na lotnisko, druga runda jedzenia, pogram sobie, no i będzie następny lot. Tym razem do Doha, stolicy Kataru. Wracając na lotnisko, natknąłem się na szyld reklamujący popularną, choć zabawną koreańską markę kosmetyczną. Udało się odczekać już większość czasu, w sumie za godzinę. Muszę nadawać bagaż, odprawiać się i tak dalej. Więc jak na 10 godzin, które jeszcze nie minęły, no to większość tego czasu całkiem w porządku. Czekam na boarding, czyli mówiąc po polsku, będę wchodził do samolotu i oczekując na lot do Kataru przywdziałem takie piękne skarpety uciskowe. Bardzo trudno je założyć, żeby nie wyrwać sobie włosów z łydki. Takie info dla panów. I te skarpety mają zapobiec puchnięciu nóg. Czy zadziałają? To się okaże. Lot do Kataru jest długi, bo ponad 7 godzin. Tam mam tylko krótką przesiadkę. W zasadzie przerwę na toaletę i żeby się czegoś napić. I lecę na kolejny samolot już do Warszawy. W Warszawie czekam na samolot do Wrocławia i wreszcie będę na miejscu. No i lecę do samolotu. 7 godzin ponad. Także trzymajcie kciuki za to, żeby moi sąsiedzi byli grzeczni i nie jedli kanapek z czosnkiem. No i wreszcie start, kierunek Katar. Oczywiście do tego napoje na pokładzie, no i dobra rozrywka. Polecam ten film. Lotnisko w Katarze jest ogromne, ale bardzo sprytnie zorganizowane i wypełnione różnymi atrakcjami, między innymi sklepami luksusowych marek, czy tak jak widzimy tutaj, wystawą jakichś sportowych samochodów. Nie jestem ekspertem od motoryzacji, ale już na pierwszy rzut oka widać, że nie są to tanie auta. Jeśli ktoś wie, napiszcie w komentarzu, ile to kosztuje. Jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba zrobić na lotnisku w Katarze, a przynajmniej jak jesteście tutaj pierwszy raz, no to obowiązkowe zdjęcie z misie. I dopiero można iść w stronę bramek. 6000 kilometrów za mną. Jesteśmy w stolicy Kataru. Czy działają skarpetki uciskowe? Jeszcze nie wiem, bo nie rozpakowywałem nóg, ale po tym jak się czuję, chyba działają. Także 5 zł dobrze ulokowane. Dzień samolotu otoczony przez tęczę. Pierwszy raz widzę coś takiego. Dajcie znać, co to jest. Warszawa już bliziutko, więc dla umilenia oczekiwania na lądowanie kolejny film o przyrodzie, tym razem o tropikalnych pszczołach. Jeszcze chwila i będę w domu. No i Warszawa, a dokładniej lotnisko imienia Fryderyka Chopina. Będąc tam, zwróćcie uwagę na tę gablotę i przyjrzyjcie się uważnie, czego absolutnie nigdy nie kupować i nie przywozić z zagranicznych wakacji. Nie tylko dlatego, że jest to bardzo, bardzo niedobre dla przyrody, ale również dlatego, że kiedy nasz eksponat wyląduje w tej gablocie, to my wylądujemy albo za kratkami, albo w najlepszym wypadku zapłacimy ogromne kary finansowe. Mamy w gablocie przykłady wyrobów z chronionych gatunków zwierząt, czy nawet całe wypreparowane krokodyle, albo tygrysie skóry. Tutaj żółwie morskie, wyżej muszle. Często pytacie, czy można sobie nazbierać na plaży, czy muszelek, czy koralowców, albo kupić suszonego konika morskiego. No absolutnie nie. Ryzyko jest ogromne i tak jak mówię, równie wielka szkoda dla środowiska przyrodniczego. Poza tym nic fajnego w takim polakierowanym żółwiu czy kiepskim pojemniku z głowy krokodyla. Przynajmniej ja nie chciałbym mieć czegoś takiego w domu. Tutaj ciekawostka, muszla łodzika, bardzo ciekawe zwierzę. Muszla wygląda jak ślimacza, natomiast zwierzątko, które tam mieszka, przypomina trochę ośmiornicę. Jak widać, lepiej z zagranicy nie przywozić nawet strusich jaj. Choć w Polsce bez problemu kupicie strusie jaja czy pisanki. I dlaczego kupując w Polsce nie będzie problemu? Dlatego, że takie jajka pochodzą z certyfikowanych hodowli. A tutaj mamy przykład przedmiotów, które próbowano przewozić bez odpowiednich dokumentów.
Wreszcie mogę powiedzieć, że jestem u siebie. Podchodzimy do lądowania na wrocławskim lotnisku. Sam lot z Warszawy bardzo krótki, jeśli dobrze pamiętam, trochę ponad godzina. Dostałem wodę, dostałem dobrą drożdżówkę z żurawiną, więc zanim dobrze się zadowiłem w fotelu, to już był komunikat, że ponownie trzeba zapinać pasy, bo podchodzimy do lądowania. No, wreszcie. Dzień dobry we Wrocławiu. Kuchnia, jak widzicie, prosta. Boczek, słonina, cebula, pomidor, pieczarki, do tego świeży lubczyk i rozmaryn. Teraz pozostaje wszystko porządnie zamieszać i czekać, aż skończą się opady deszczu. No i to, na co czekałem. Obserwacje polskiej przyrody, bo te lubię najbardziej. Zobaczcie, jak wiele dzieje się w kwiatku niepozornego mniszka lekarskiego. Ile tutaj owadów i jak uroczo wyglądają. No to jest po prostu magia. Coś pięknego. Ale nie aż tak piękne jak kotki. Poznacie je bliżej w kolejnych odcinkach i to tylko część kociej ferajny, która zamieszkuje rajski ogród. Skarpetki sprawdziły się idealnie, także mogę je wam gorąco polecić. Nic nie spuchło. Pogoda, jak widać, za mną całkiem spoko. Dziś chyba około 20 stopni we Wrocławiu, także bardzo fajnie, choć jestem jeszcze lekko przeziębiony. Kiedy przyleciałem, różnica temperatur wynosiła około 30 stopni Celsjusza, no i te pierwsze parę dni były dla mnie chłodne, ale już jest dobrze i możemy brać się za odkrywanie piękna wrocławskiej przyrody. Pierwsza porządna obserwacja przyrodnicza. Półmetrowy kebab za 30 zł. Nie dałem rady zjeść całego. Tego mi brakowało. W obserwacjach przyrodniczych będzie towarzyszyć nam furia. No chodź do lasu, chodź kotku. Droga do lasu prowadzi nad niewielkim zbiornikiem wodnym, a w zasadzie bardzo zarośniętym stawem. Rok temu było trochę cieplej, więc mogłem tu obserwować zaskrońce i żaby. W tym roku zaskrońce na pewno się już obudziły, ale jeszcze żadnego nie widziałem. Furia, chodź tu. Poczekajcie, bo kot nadrabia. Chodź. A tak przy okazji fajna sprawa do ogródka. Hotel dla zapylaczy. Tak to się chyba nazywa. O, jest mój drugi kotek Fuksio. On już był w lesie. Chodź Fuksiu, idziemy do lasu. Hotel dla zapylaczy. W tych rureczkach zasklepionych błotem mieszkają sobie różne błonkówki i inne pożyteczne owady. Chodź Fuksiu. No, przyszedł Fuksiu, zgubiła się furia. Fuksiu lubi być na rękach, więc weźmy go w taki sposób i teraz można ruszać do lasu. Czyż nie jest pięknie? Patrzcie na to. Cały kosz drewna do piecyka dla klimatu prosto z lasu, a dokładniej ze ścieżki. Pogoda jak widać, a ja się zastanawiam, czy jestem jedynym, który od czasu do czasu lubi mieć bardzo deszczowy urlop. Kiedyś tak nie miałem, więc może to po prostu kwestia tego, że w Wietnamie cały rok jest gorąco i mogę odpocząć od upału. Pogoda we Wrocławiu kiepska, poza Wrocławiem, a jesteśmy bardzo blisko miasta, no to nic dziwnego, że i tu pogoda niezbyt zachęcająca do opalania. Na przykład, nie wiem ile jest, pewnie koło 10 stopni, dlatego oprócz czapki muszę mieć kaptur, ale wreszcie idziemy do takiego trochę większego lasu, a dokładniej parku krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Za mną znajduje się piękny kościół. Zapomniałem pod czyim wezwaniem, ale na uwagę zasługuje elewacja wykonana techniką sgraffito czy sgraffito. Takie czarno-białe freski. Całkiem ładne, prawda? No i lipki jeszcze nie kwitną, więc na herbatę za wcześnie, ale liście możemy normalnie jeść na surowo. Polecam.
Obuwie terenowe jest, więc ruszamy do kompleksu pałacowego, który ostatnio należał do rodu von Seydlitz, ale o tym będzie za chwilę, bo tu, moi drodzy, mamy jeden z dwóch gatunków polskich lian. Jest to bluszcz pospolity i to jest najprawdziwsza liana, a dąb, oprócz tego, że ma pomnikowe rozmiary, to spokojnie mógłby być elementem wietnamskiej dżungli, zarówno jeśli chodzi o jego rozmiar, jak i to, że pięknie porasta go bluszcz. A tak naprawdę, moi drodzy, to według mnie jest tutaj ładniej niż w wietnamskiej dżungli, chociażby dlatego, że nie trzeba chodzić i szukać tych dużych drzew specjalnie. Jak widzicie, ledwo zszedłem z szosy, pięknie zielono, ptaszki śpiewają, tak jak mówiłem, jest to parkowy kompleks przypałacowy, więc oprócz gatunków leśnych mamy tutaj również gatunki ozdobne, kilka stawów, tam zabudowania folwarczne, czyli zabudowania gospodarstwa związanego bezpośrednio z pałacem. Tutaj jakiś brzydal częściowo wypalił dąb, ale zobaczcie, że drzewo jeszcze chyba nie do końca się poddało. No i rozmiary tych lian. Ta jest grubości mojego nadgarstka, więc nawet w Wietnamie, może nie rekordowa, ale już całkiem niczego sobie liana z tego by była. Przy okazji zagadka. Jaki jest drugi gatunek polskiej liany? Co występuje u nas naturalnie, oprócz bluszczu pospolitego i możemy zaliczyć to do lian. I jest mostek. Jako dziecko lubiłem pod tym mostkiem obserwować ślimaki wodne i chwytać chruściki. Ale dziś jest za zimno, nie będę sprawdzał, czy chruściki nadal w tej wodzie są. No i dochodzimy do pałacu. Wnętrza nie zwiedzimy, bo pałac został podpalony jakieś 25 lat temu. No i od czasu tego nie odzyskał swojej świetności, jak widać, choć w porównaniu do zeszłego roku dorobił się wreszcie nowego dachu. Także być może nowy właściciel ogarnie temat. Fajnie by było, bo kiedyś pamiętam, że w tym pałacu normalnie mieszkali ludzie. Był podzielony na mieszkania, a od lat stoi odłogiem. Tak jak widzieliście, przeprawa z Wietnamu do Polski to nic przyjemnego, chyba że ktoś naprawdę interesuje się samolotami i mógłby je oglądać godzinami. Ja zdecydowanie nie. Dlatego nie chcę już powtarzać takich podróży. Ale przynajmniej raz będę musiał, bo wracam do Wietnamu. No i z tego Wietnamu chcę jak najszybciej przeprowadzić się na stałe do Polski. Także jeszcze jedno takie kombo mnie czeka. A kiedy? Musicie śledzić kanał, żeby nie przegapić materiału. Dobrego dnia. Aha, jeszcze jedna sprawa. Dajcie znać, czy w kolejnym odcinku również chcecie zobaczyć kocią ekipę. Do usłyszenia.